Sytuacja była, delikatnie mówiąc, średnia. Papież otworzył list i zaczął czytać. Ty, papieżu, tak się zaczynał, a potem były już tylko pogróżki i wyzwiska. Za każdym razem, kiedy przyjeżdżał, gospodarze pytali go o jedno. A jakie prezenty przywiozłeś naszemu panu? Dzisiaj chcę was zabrać śladem średniowiecznego szpiega, podróżnika, awanturnika, który prawdopodobnie, tak wierzymy i tak mówią niektóre źródła, urodził się we Wrocławiu. Na imię miał Benedykt, znany jest w historii jako Benedykt Polak i tak naprawdę ciągle o nim troszeczkę zapominamy, a Marco Polo przy nim. Marco Polo to był puch marny. Tak naprawdę nie wiemy, jak wyglądał. Przylgnęła do niego łatka Jamesa Bonda średniowiecza, twardziela, który pokonał w jedną zaledwie stronę ponad 8000 kilometrów przez kraje, przez tereny kompletnie nieznane. Urodził się w 1200 roku. Spójrzcie na tę mapę. To jest mapa, która powstała kilkadziesiąt lat wcześniej i pokazuje, jak wyglądał wtedy świat. I z tej mapy kompletnie, tak naprawdę dla nas dzisiaj nic by nie wynikało, chociaż troszeczkę widać krzywą Hiszpanię, przesunięte Włochy. Jest również kraj nazywany Bulonią i to jest Polska. Bulonią, z której pochodził nasz bohater. Wiemy na pewno, że był rycerzem, być może walczył w bitwie pod Legnicą i został wzięty na jakiś czas do niewoli przez Mongołów. Kiedy ma mniej więcej 36 lat, postanawia wstąpić do zakonu franciszkanów. Przedtem sporo podróżował, poznał kilka języków i przede wszystkim musiał być mężczyzną niezwykle odważnym, dlatego że zapuszczał się w tamtych czasach w bardzo tajemnicze dla wszystkich regiony. W pewnym sensie Benedykt Polak miał zmienić całkowicie spojrzenie współczesnych mu na świat. Początek XIII wieku. Hordy mongolskie prą na zachód. W końcu Batu Khan, wnuk Dżingis Khana, zdobywa Kijów i prawie całą Ruś. Mongołowie prą jeszcze bardziej na zachód, dochodzi do słynnej bitwy pod Legnicą i nikt tak naprawdę nie wie, co z nimi zrobić, bo oni działają bardzo szybko i bardzo agresywnie. Zjawili się u granic chrześcijaństwa jak grom z jasnego nieba, pustosząc i mordując, siejąc wokół terror i nieopisane przerażenie. Potwory łaknące krwi, rozdzierające i pożerające ciała psów i ludzi. Odziani w wołowe skóry, uzbrojeni w żelazne tarcze, niscy krzepcy, niepokonani. Z lubością piją krew zwierząt, a ich wielkie, silne konie pożerają nawet drzewa całe. Cały chrześcijański świat zastanawia się, co z tym zrobić, ponieważ Europie grozi katastrofa. Papież podsuwa pewien, jego zdaniem, pokojowy pomysł. Zorganizujemy wyprawę krzyżową, która ruszy na Mongołów. Ale ten pomysł nie znajduje zrozumienia, w związku z tym papież ma inną ideę. Do Mongołów pojedzie delegacja z Europy, która będzie miała ich przekonać, uwaga, o 3 rzeczach. O tym, żeby, bardzo was prosimy, nie napadajcie już na Europę. Żądamy, żebyście jednak przejęli wiarę chrześcijańską. I 3. Gdyby była taka możliwość, moglibyśmy się zjednoczyć i walczyć z muzułmanami w Ziemi Świętej. Papieżem jest wówczas Inocenty IV. Już wcześniej skłonił króla Ludwika IX do przedsięwzięcia wyprawy krzyżowej, która skończyła się całkowitym fiaskiem. Papież ma jeszcze jeden bardzo cwany pomysł. Mianowicie delegacja, która zmierza do stolicy Mongołów, będzie podzielona na 4, nazwijmy to, oddziały. Każdy z tych oddziałów pojedzie inną drogą. Zawsze, tak szczerze mówiąc, któryś do tych Mongołów dotrze. Tak zwaną drogą północną ma jechać Giovanni Pan de Carpini, franciszkanin, człowiek już dojrzały, mający 63 lata, który we Wrocławiu dobiera sobie młodszego od siebie kolegę, czyli naszego Benedykta Polaka, młodszego, bo Benedykt ma wtedy 45 lat.
Zaczyna się bezprecedensowa, szalona, niesamowita wyprawa. Kwiecień 1245 roku. Z Lyonu wyrusza szef wyprawy, łącznie z listem od papieża. We Wrocławiu dołącza do niego Benedykt Polak i cała ekipa, bo ich jest więcej, sunie w kierunku wschodu. Po drodze polscy książęta zaopatrują ich w różne prezenty. Jakie to są prezenty? Futra oraz skóry borsucze i bobrowe, ponieważ już dowiedzieli się, że Mongołowie bardzo lubią takie podarki. Po roku podróży nasi bohaterowie docierają do wnuka Dżingis Hana, do Batu Hana, który ich przyjmuje i nie robi im krzywdy, aczkolwiek każe im przejść specjalny test ognia, żeby sprawdzić, czy na pewno nie mają złych zamiarów. Batu Han przyjmuje podarki, czyli te skóry borsucze, bobrowe, daje im tłumaczy, ale stawia też pewien warunek, że mogą iść dalej, mogą iść do stolicy mongolskiej, ale pójdą już tylko we dwóch. Giovanni i Benedykt bez całej służby i że będą korzystali z miejscowych koni. Mijają kolejne miesiące. Nasi bohaterowie podróżują między innymi w mongolskich siodłach, twardych, drewnianych siodłach. Często śpią na ziemi, często jedzą jedynie proso z solą. Niekiedy głodują, kiedy jest bardzo, bardzo zimno, otaczają ciało bandażami. W ogóle to jest nieprawdopodobne, że oni tę podróż przeżyli. Przez wysokie, zaśnieżone góry idą pieszo, bo Mongołowie mówią im, że w takich warunkach może zginąć koń, mogą zginąć oni, więc nie ma wyboru. Idziemy na piechotę. I w końcu w sierpniu docierają do mongolskiej stolicy, do Karakorum, gdzie właśnie na tron wstępuje Guyuk Han. Młody, po 40, bardzo surowy, bardzo dostojny, który wcale nie spotka się z naszymi delegatami z Europy. Oni będą czekali znowu do listopada, od sierpnia do listopada, żeby Han ich przyjął, ale mają równocześnie czas, żeby zobaczyć, jak bogaty jest jego dwór, ile tam jest złota i jak wielki jest to władca. Hana wita prawie 4000 delegatów z całej Azji. Przyjeżdżają z Gruzji, z Korei, Chin i z sułtanu delijskiego. Nowy władca otrzymał około 500 wozów wypełnionych złotem, perłami, srebrem, jedwabiem i futrami. 11 listopada Guyuk Han przyjmuje w końcu Giovanniego i Benedykta Polaka. Oni z pełnym zaangażowaniem opowiadają mu o swojej misji, mówią o tym, czego chce papież, przekazują list od Ojca Świętego. Natomiast Guyuk unika odpowiedzi w kwestii tego, czy otworzy serce na Jezusa. A co do innych propozycji, oj, robi się wściekły. Przede wszystkim mówi, że jeżeli papież i Europa czegoś od niego chcą, to niech papież osobiście pofatyguje się do Mongolii. Sytuacja robi się trudna, bo Guyuk, choć władczy, to jednak kulturalny. Odpowiada posłańcom w następujący sposób. Daje im list w 4 językach. Po mongolsku, po turecku, po persku i po łacinie. Pisze w nim następujące słowa do papieża, że po pierwsze jest zdziwiony i bardzo mu się to nie podoba, że Europa i papież tylko chrześcijaństwo, tylko swoją religię uznają za jedyną właściwą. A żeby podsumować całą sprawę, oświadcza, że to on jest cesarzem wszystkich wierzących. I Benedykt, i Giovanni mają naprawdę szczęście, że z całej tej przygody uchodzą żywo, zabierają list i zaczynają powrót do Europy, który znowu jest pełen różnych przygód. To właśnie wtedy mogą zaobserwować już na spokojnie, jak wygląda życie w mongolskich osadach. Mongołowie nie jedzą chleba ani warzyw, ani owoców, ani roślin strączkowych, ani niczego innego niż mięso. Jeżeli mają mleko klaczy, piją je w ogromnej ilości. Piją również mleko owcze, kozie, a nawet wielbłądzie. Latem natomiast, ponieważ mają pod dostatkiem mleka klaczy, rzadko jedzą mięso. Dzieci ich, skoro tylko ukończą 2 lub 3 lata, zaczynają jeździć konno, kierują końmi, galopują na nich. Są one bardzo zręczne, a także odważne.
Domy ich zwą się namiotami i są okrągłe, wykonane z gałęzi i słupów. U góry mają okrągłe okno ze względu na dym, dach i wejście są z wojłoku. Różnią się jednak co do wielkości i mogą być ruchome. Wracają rok i 5 dni. Czasami konie, tam gdzie mogą, zmieniają nawet 7 razy i przez dobę potrafią pokonać podobno nawet 100 kilometrów. To są nieprawdopodobne jak na tamte czasy odległości dla 2 cywili, dla 2 zakonników. Przyjeżdżają z tym nieszczęsnym listem, który zaczyna się: Ty, papieżu, jest pełen gruźb, więc misji tak naprawdę nie wypełnili, ale zrobili coś o wiele bardziej ważnego. Spójrzcie, jaka dzisiaj jest pogoda. Pada, trochę wieje. Nasi podróżnicy przez te ponad 2 lata prawdopodobnie niemal codziennie mieli takie warunki. Wrócili w listopadzie 1247 roku, przywożąc mnóstwo informacji o tajemniczych, pełnych potworów, pełnych niewiadomych terenach na wschód od Europy. To właśnie oni prawdopodobnie byli potem inspiracją dla Krzysztofa Kolumba. To dopiero po nich Marco Polo ruszył do Chin. I o Marcu Polo i o Kolumbie słyszeliśmy wszyscy, ale kto pamięta o naszym wrocławskim Benedykcie Polaku? Jest we Wrocławiu ulica Benedykta Polaka, jest i tablica, która go upamiętnia, ale powiem Wam, że mi to niesłychanie imponuje. XIII wiek, 2 ludzi bez map, bez wiedzy, z otwartymi głowami rusza na taką wyprawę, przeżywa ją i przynosi tyle informacji. Pozostałe 3 grupy, które wysłał papież, niestety nie odniosły sukcesu, a o jednej po prostu zaginął słuch.